Za mną, pomocniku mój szlachetny. Szlachetny, widzieli go. Lecę. Nikt ci się nie pozwolił odezwać. Dziura, żebyś nie spadł lepiej, wiesz? No, to kogo jedna. Nie masz wrażenia, że trochę ona się polepsza? Amber? No. Wydaje mi się, że tak, bo dużo czasu teraz z niej spędza. Dużo, mniej Tak. z ludźmi, wiesz? No, powiem ci, że tak. Ale tchórz jest dalej taki sam. To już chyba się nie Cichaj, zmieni. cichaj. Co Marcin niesie? Zaraz zobaczycie. To nie Drabin- jest drabina do nieba. Drabinkę to nie ma. Właśnie wiedziałam, że to powiesz, dlatego uprzedziłam. Powiedziałam to. Nie możesz uprzedzać moich najlepszych tekstów. Całą noc nad nim myślałem. Ale to ja ci wysłałam po prostu, wiesz, impuls. Tak, I ty go szczytałeś. No, dziewczyny. w ogóle? Na ciepło. Jak Luka, patrzcie co się dzieje, co nie? Kuleczko, co tutaj się dzieje? Zza winkla spoglądasz? Ciekawska. Cześć. Ona zawsze, wczoraj mieliśmy gości, to cały czas ich męczyła, Cześć. żeby się drapać z nimi, żeby się poprzytulać. Odpoczywajcie. Oni chcieli małe kuski, baranki, a ta im na głowie non-stop siedziała, co nie? No, ona Kuleczka. taka przyjacielska. Ona jest bardzo przyjacielska. O, i tu jej curuchna, piłeczka. Ojej, muszę rozjaśnić troszeczkę dziewczynki, bo was nie widać, a tu wyjdę. O, tutaj jesteście. Mamusia i curunia. Mamunia i curunia. O, Marta idzie sprawdzić, czy te, popatrz, maluchy siedzą w tej twojej skrzyneczce. A tutaj widzicie tam z tyłu, zaraz otworzę wam. One przechodzą jeszcze między tymi szczebelkami i tak się jakoś śmiesznie układają. Raz idą tutaj, raz idą tu, a tutaj mamy od Marty. Cześć kusko kochana. Siema. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Kolonia. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.
będzie świecić. Klaudia, pomyśl, że to wszystko zarasta, Klaudia, i patrzysz sobie, siedzisz tutaj tak jak ty i na staw patrzysz. Andra do domu. Klaudia, się nie wygłupiaj, bo jeszcze widzowie poświęcają. Słuchajcie, nie ma tu jeszcze pszczół. Wcale się nad nimi nie pastwimy. Tu jest pusto, nie, naprawdę. Zobaczcie, nic nie ma. Właśnie czekamy teraz na sąsiada, bo złapał rój. W zeszłym roku tak samo właśnie ten rój, który mamy tutaj w naszym różowym łysku, mamy od sąsiada. Ale wiesz, nawet nieźle pachnie. I teraz też złapał, ale jest zasadnicza różnica. Jest maj, jest połowa maja, a my wtedy tamten rój dostaliśmy na początku sierpnia chyba. na początku sierpnia. To naprawdę masakryczna różnica jest między takim okresem czasu. Idzie? Nie, jeszcze nie. Jak widzicie, wcale się nie poddajemy się, walczymy się. Nie poddajemy się. Dobra, zaraz się wściekną dwie te pszczółki. Nasze już są w domciu niemalże wszystkie pochowane. Jeszcze jakieś tutaj 3 panny widzę, nie mogą trafić. No. Wyciągnijmy te ramki. 4 ramki, wrzucimy i rozumiesz, i włożymy. Rozumiesz, żeby było jak miejsce, gdzie je wrzucić. No. Dobra. Duży jest czy nie? Średni. Już psikać? Nie.
Jak zwykle, pamiętacie jak Marcinowa w nóżkę, w stópkę ugryza pszczółka, no to jak się ubrałeś? No tak samo. Chcę ponowić experience. Mało ci, tak? Nie odrobiłem Nie. lekcji, no. Przydałoby się jeszcze Za grosz. 4. No klapeczki i gołe nogi. Czulony. Ale jak w nogę wali, to do Brawo, serca ty. nie dojdzie, to nie zdąży dojść. No co, puchnie mi tylko do kolana noga. A w tamtym roku to mnie odczuliło. Mhm. Dużo nie zostało. No troszkę zostało, ale... Ale nie dużo. Pytacie się, cóż to za przystojny, podstarzały mężczyzna skrywa się za tymi designerskimi, za 5 blach okularami. To ja, René. A tam stoi Mimi. A ostatnio miałam koszulkę taką, No co Mimi, nie? nas tam Mimi. Ale nie mała mi, tylko to była Twarda kobieta? twarda babka. Twarda babka. Nie pamiętam. Ale z Mimi chyba, nie, Nie, z to Muminków była. Muminków. Ale co Jak z Mimi? ona się nazywała? A ona nie Dobra. była Mimi? Nie, Mimi to jest od René. No jak ty zaczęłaś z tymi Aha. swoimi okularami za 5 blach, to byłem, no to wiesz, to René i Mimi. Dobrze, to było jak zwykle wejście smoka, czyli przyziemnych. Stary się bardzo postarał, widzicie, Tak. błysnęło mu coś w głowie inteligentnie i A. wyszło jak zwykle. Dokładnie, a zobaczcie co my teraz robimy. No Teraz- ja w zbliżeniu zaraz wam pokażę, ale już w niedzielę chyba będziemy tutaj, właśnie w niedzielę, teraz kiedy oglądacie, my po południu prawdopodobnie wrzucimy tutaj nasze kurczaczki, już pisknaki, już tak podrosły, no już Dalej są, 2,5 tygodnia tak, będzie. są już takie, no wiecie, dalej są małe, co nie stosunkowo, Dalej są małe, a- ale to tylko 2,5 tygodnia mają, więc to zależy jak na to patrzeć. Tylko, że pogoda jest taka, bo też no, trzeba zwracać uwagę, czy nie jest za zimno, czy za wilgotno, czy można je przeciągnąć tam tydzień, ale uważamy, że raz, że pogoda jest dobra, żeby je A wyciągnąć my już się hartujemy od jakiegoś już czasu. się hartujemy, a drugi aspekt jest taki, że mamy w inkubatorze kolejne jajka, które tak- będą się wykluwać w poniedziałek, Wtorek, środa będą się kończyć. No. Tak, więc potrzebujemy miejsce tam. Znowuż I to taki, przedszkole. widzicie jaki to jest No, cykl, cyk. jakie to jest wszystko napięte. Powiemy wam, że już tak zauważyliśmy, że jest to troszkę łatwiej, co nie? Bo już jakby te 2 sezony za nami minęły i teraz już dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Że czasowo jakby lepiej to spinamy. Powiem tak, że za pierwszym razem miałem znacznie więcej stresu niż mam teraz. Teraz No, ale to jestem jest dobrze trzeci. przygotowany. No to właśnie o tym Tak. mówię, że już się to lepiej spina, już wiem co potrzebuję, wiem na kiedy przygotowane. Tam mówiłem wam, że tam kontuzję miałem, trochę coś mi wlazło i z tą nogą i cały czas coś się dzieje, ale powolutku sobie robiłem, już paszę mam przygotowaną dla niosek na kilka tygodni. Nie, przesadzam, kilka tygodni, no może z 2 tygodnie. No z 2 tygodnie. I dla broilerów też mam przygotowane w takiej beczce więcej niż zwykle tego robiłem, także trochę będę miał jakby czasu, żeby w międzyczasie uzupełniać zapasy i robić jakieś inne roboty, czyli ten domek cały, bo właściwie on teraz stanął. Tak. A co ty teraz robisz? A teraz, Klaudia, musiałem pożyczyć nasz łańcuch, którym cię wiążę co noc, abyś nie uciekła do innego. Widzicie? Tak ją wiążę. I będę go ciął, bo trzeba powiesić na łańcuchu wodopój. Tylko, że z tym to proszę mnie, nie wiem, gdzieś z daleka, bo na tą stronę będą szły iskry. Coś wam pokażę. Ci co cieli łańcuchy i nie mają jakichś tam odpowiednich narzędzi typu, wiecie, te takie obcążki, a muszą ciąć flexem. Nie obcążki, tylko takie, wiecie, te duże obcęgi do takiej blachy. Muszą sobie jakoś radzić i sobie właśnie coś takiego pomyśliłem, co z wami będę testował. Po prostu przykręcę sobie łańcuch normalnymi wkrętami do belki, żeby go naprężyć, bo problem z taką robotą jest taki, że popatrzcie, musicie trzymać
łańcuch, w jaki sposób ciąć go, on jest cały ruchomy, więc to wszystko tańczy i jeszcze się nagrzewa. Więc właśnie pomyślałem sobie, co by tu zrobić, żeby sobie ułatwić ten, więc popatrzcie, napinam sobie łańcuch. To jest część, która mnie interesuje, a to jest część, która będzie odcięta. Czyli tu łapię. Chodzi mi o to, tu będę ciął. Widzicie, to jest sztywne teraz. Łatwo mi się utnie i później to mi zostanie. Taki jestem mądry. Uwaga, siostro Tereso, włączam narzędzia. Powiem wam, że mega żałuję, że wam nie pokazałem przed tym moim pomysłem, jak ja się z tym pierdzieliłem potwornie. Ale ja się z tym i iskry dookoła szły, łańcuch skakał jak szalony, popatrzcie. Ładnie ucięty, ładnie ucięty. Dziękuję Tacy. bardzo. Dziękuję bardzo. Ściągam designerskie okulary, bo czuję się w nich trochę, że jakby przytłaczam swoją pięknością ten świat. To lepiej do roboty się weź, wiesz, naprawdę. No tak, wiesz, żeby nie jeździło to po ziemi. Już tyle? Chwycą, czy to jeszcze... No chwycą, co? Dobra, wiesz co, to nie ma znaczenia. Najwyżej... Ja to, kochanie, po prostu przecież, wiesz, dostosuję, jak one będą już. Pamiętaj, że woda troszkę to do dołu. Dokładnie. Mhm. Pamiętasz, jakie to było ładne czerwone? Już nie jest. To było czerwone? No co ty, nie pamiętasz? Popatrz, jeszcze kolory. Wiesz, że nie pamiętam. Popatrz, tu masz ten czerwień taki z tyłu. Aha, powiem ci, że Całkowicie nie pamiętałam, wiesz? No i teraz później będzie tutaj wiaderko, ale to tamto trzeba tu zasunąć. W sumie już mogę. I będziemy sypać. Aha, bo tam chyba wszystkie były. W tym momencie mamy a zaraz jak Marcin skończy to szuranie. Mamy jedną klatkę, ale będziemy musieli przygotować się z drugą. Siema! Siema! Pracują! Buczą! Pracują! Ładnie pracują. Sąsiad, widzicie jaki No, troskliwy? myśmy sprawdzałem i dzisiaj rano, to powiedziałbym, no wiadomo, że różowy bardziej zajęty, ale tamten też daje radę. Trzy klatki. Te traktorki przewoźne są pełne w tym momencie, więc króliki mają po opór trawy, ale no teraz w tym momencie no, trzeba ciąć wszystkim tym króliczkom, które się znajdują w tych klatkach, które Marcin zbudował, w tym City króliczanym i tak samo tutaj w tej 16, która za Wami się znajduje. No nie widzicie, ale oglądający już dobrze wiedzą. Tak o, trawa oczywiście nie będzie leżała, to szybko zaraz im dam, żeby się nie sparzyła, no bo jak ją sparzycie, no to wtedy no niestety króliki się pochorują, wydyma je, no i wiecie jakie są tego konsekwencje. Tutaj akurat za mną znajduje się siatka, ja przybliżę Wam. O, tutaj jest akurat siatka. Chciałam kozy wpuszczać, ale bo tak słońce dawało, więc no nie przygoniłam ich, bo by się nie miały gdzie tutaj schować. Były tutaj może z godzinę, dwie, ale podjadły troszkę, a w tym momencie no tutaj no dokaszam, że tak powiem, oczywiście ręcznie dla królików to pole, ponieważ będą szły później kozy i owieczki w stronę stawu i dookoła je przygonimy, no bo tak jak tłumaczyliśmy wcześniej, no z trawą nie jest za ciekawie. Tutaj widzicie piękny gąszcz, tu, ale główne pola, tam gdzie one się wypasają, no nie ma tego tak dużo. Dzisiaj byliśmy u sąsiadki, gdzie ma troszeczkę inny teren, ma więcej cienia, trochę bardziej tam jest podmokłe, bo gdzieś tam strumyk przebiega i widać różnicę. Naprawdę różnica jest bardzo duża. Just tell me I belong. That I'm the lucky one. I'm your chosen one.
There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Niesamowite. Zobaczcie, ile mamy sitowia. Jak na początku na polu, jaki widzieliśmy, to z Marcinem byliśmy źli, no bo nam to pokazywało, że w tym momencie jest tutaj za mokro. Kozy i owieczki tego nie chcą jeść, a tutaj wokół stawu to nam pięknie porasta. Naprawdę jesteśmy I chroni nam automatycznie Tak. brzegi. Ale zauważyłeś, że to w tym roku tak wyskoczyło? Tak, o wiele rzeczy w tym roku wyskoczyło. Wiele rzeczy powyskakiwało, bo w zeszłym roku ja nie pamiętam, żebyśmy coś takiego mieli. Może było myśmy dużo takich nie mniejszym. lubili, co? Tak, myśmy, a my no. tak tego nie lubiliśmy, my tak, to my byliśmy źli. A teraz mówimy, się tak kurczę, przydało. a To jest taka wiecie, nadbrzeżna roślina po prostu. ale jak to pięknie wygląda. No. I Niesamowicie. szczególnie, że jak było na trawie, to było, wiecie, karłowate. To Tak. nie było piękne, to było taki chwast jak trawa, tylko że No. po prostu nikt z tego nie chciało jeść. A teraz jest 3 czy 4 razy większe i już jest śliczne. A nie jest to, że po prostu tutaj jest przez psy teraz wydeptane i to jest takie oddzielenie, że to tak wygląda? Nie, mniejsze były krawy. Ale Mi się wydaje, dobrze, że mniejsze. to Na pewno jest- nie takie gęste i... To jest jedno, ale tak jak Marcin na początku wspomniał, znaczy próbował, ja nie dałam mu dojść do głosu, że to nam tutaj to obrzeża wzmacnia niesamowicie. Jak są wiatry, no i wiadomo, woda bije albo w lewo, albo w prawo, w którą stronę tam zawieje, to nam podmywa tą całą glinę. A to niesamowicie naprawdę ją trzyma w kupie. No. I patrz, w naturalny sposób staw zaczyna żyć i się bronić przed Tak. erozją. No. Dżunglę tutaj mamy. Tu jest, trasa się zaczyna wokół stawu. Marcin ma staw po swojej prawej stronie, jak teraz nagrywa. Ale chciałam wam dalej z perspektywy pokazać trawę, dokąd mam. No, jest to naprawdę do pół uda. No tutaj kozy wejdą. Może jutro je wpuścimy, chociaż jutro muszę jeszcze zjeść tutaj ten placek, w którym było kilka godzin zaledwie, bo pogoda je pogoniła. No i właśnie tutaj będziemy przychodzić. A spójrzcie, jakie mamy tutaj okazje, jakie piękna. Chodźcie panice już do domciu. Będą zabawy całe jeszcze. Widzieliście, jak chciał przesadzić? Tego małego, ja widziałem, jak one się przez duże przeskakują. Wszystkie. Mówiłem, że skaczą. Jakbyście widzieli, jak one leżą, to nas z jednego na drugiego skacze, tak ona głupia. Zobaczymy z tyłu. Jedno odeszło. To małe gamonie. To są małe gamonie i cyrkowcy. Muszę się oddalać, bo właśnie...
małego się wbiła. Co za cyrkuś? Co za cyrkuś? Co ty robisz? Jakie wy te dzieci macie? No, są małe rozrabiaki. Znaczy, tu już mi jeden stuka. No małe wariaty, kozy pełną parą. Co ty mi tu wpierdzielasz? Gamonica jedna, cholerna. Dobra, czas lecieć.